Wieje, nie wieje. Nie do końca to dobrze. A poza tym jest taki trochę boczny. Także sobie zaczniemy z tego miejsca. I mam nadzieję, że tak z grubsza wyjdzie nam pod wiatr. Sprawdzenie. Lotki, ster wysokości, kierunek, silnik. Działa. No to co, startujemy. No dobrze. Szybko wystartował. Ktoś napisał, że to jest najszybszy samolot, który wyszedł z Air Combat 3D. To ja już powiem tak, no nie zgadzam się wcale z tym. Według mnie wcale nie jest najszybszy. No trymowanie tutaj za bardzo, wręcz bym powiedział, że już na wejściu dostaje kategorię średni. Pewnie, że potrafi szybko latać, ale już widzę, że przy małej prędkości radzi sobie. Co więcej, mimo że mamy ten wiaterek, jest bardzo stabilny. O tak, rzeczywiście, będzie miał zacięcie do szybkiego latania również. Chociażby to z kształtu kadłuba wynika. Poza tym ładnie wygląda. Jeszcze zmniejszymy gaz. Co mu wtedy się okaże? Co mu wtedy wyjdzie? Nic nie wyjdzie, wszystko dobrze jest. Wolno lecimy, dość wolno lecimy. Ale z wiaterkiem już się rozpędził. Małe trymowanko. Trim center. No, jak tu teraz wylądować im? To będzie zagadka. O, wieje. Na pewno to słychać w mikro, mimo wszystko. A on stabilnie leci. Zobaczcie, no przecież to jest coś niesamowitego. No szybko też będzie potrafił latać. Sprawdzony zestaw Maxa. No zresztą no, z tymi zestawami nie mam problemu, więc póki będę mógł, to będę używał. O, ależ. Nie no, pół gazu, to jest na pół gazu. Dobra, tu zaszalałeś trochę. O, to lubię. Kto tego nie lubi? Super. Dobra, zwolnimy trochę. I to zobaczy, przy jakim wietrze to się to wszystko. No ale ten wiatr jednak mocno działa. Trochę się martwi o lądowanie. I to tak na poważnie. I teraz tak, przy podwoziu wolałbym nie ryzykować lądowania na trawie. Dobra, to spróbujemy w takim razie na drodze. Na drodze, droga. Nie. No dobrze, nie do końca o to chodziło, ale mając na uwadze warunki, kurczę, no Motor disabled. jestem pod wrażeniem, dużym wrażeniem. Głęboki wdech, wyrównać ciśnienie, oddech. No, za bardzo nawet nie ma co sprawdzać, czy coś się stało, bo jestem przekonany, że się nic nie stało. Okej, teraz chyba co, bym poszedł założyć mu kamerkę, chociaż wieje, ale go w rękach, ja nawet chcę go wyrwać z rąk. Dobra. Fajne, kolejna fajna maszyna. Drugi start.
Ten wiaterek tak raz się uspokoi, raz nie, ale startujemy. Zobaczę, prawie w miejscu wystartował. Bardzo fajnie, to mi się podoba. I dlatego też choćby na tej podstawie uważam, że ma szansę całkiem wolno latać. Chociaż ja już przyzwyczaiłem się do tych średnio szybkich samolotów. Oczywiście lepiej by mi się latało, jakbym założył okulary. Nie, słońce. Okularki. O! Lepiej go widzę. Wiecie co, to jest tak czasami, jak lata się tym pierwszy raz samolotem, czy w ogóle są takie samoloty, którymi się lata po prostu w stresie, a tym od razu wystartowałem i nie było tego stresu nie było, także to jest taki moment, w którym ja już czuję, czy ten samolot będzie mi leżał, czy nie będzie leżał. Dobra, teraz tak trochę sprawdzam go mimo tego wiaterku na prędkość minimalną i tak sobie to co chwilę redukuję, robię kółko i mała redukcja. Chcę zobaczyć, co się będzie działo. No już ten silniczek cichutko mruczy. Co prawda to jest z wiatrem, nabiera jeszcze tej prędkości. Ale wtedy zaczyna schodzić w dół samoistnie. A to też dobrze, bo to już też mi mówi, jak podejść do lądowania. Także zwiększy to też szansę na powodzenie przy lądowaniu. Ster kierunku fajnie działa. Dobra. Co pomęczymy go jeszcze akrobacyjnie. O, aż za bardzo poszedł. I stronę słońca nie lubimy. No to przypikujemy. Tylko nie w ziemię. No, chyba trochę spinerek trzeba poprawić, znaczy kołpaczek się śmigło poprawić, będzie sprawdzić. Albo śmigło. Ale w miejscu prawie zawrócił. No dużo mocy daje mu ten silnik ze śmigłem. O, ale teraz wiatr mi trochę go chciał wyrwać. A to mi się nie podoba. Dobrze, zmniejszymy gaz do połowy i zobaczymy. A, też i trochę ograniczę wychylenia sterów, bo przyznaję, że teraz na dual rate leciał. W moim wypadku to nie jest dual, tylko triple, ale to już tam bez większego znaczenia. Teraz są najmniejsze wychylenia, czyli będzie delikatnie reagował. Tak teraz lekko ospalę, pół gazu. No i tak to leci żwawo. Przyznaję, nie zważyłem go, nie wiem ile on waży, ale zrobię to i podam te informacje w opisie filmu. No nie, no tak trochę nudno. A właśnie, szybowanie. Wyłączony silnik. Spróbujemy wylądować. O, ostro poszedł, ale wylądował. Już widziałem, że przehaczył śmigłem.
To nie jest dobrze. Motor disabled. Jak tutaj ślady mówią. No widzę ślady kół. Dobrze, niedobrze. Dobrze, niedobrze. Przeskoczył nad dziurą. I co mamy? Śmigło? Śmigło całe. O, dobrze. I silnik też cały. No to drugie dobrze. Okej. Przyznaję, to było coś w stylu lądowania awaryjnego. Czasami coś takiego robię. Nie ostrzegłem. No trudno, następnym razem postaram się ostrzec. Zobaczę tylko, jak tutaj akumulator wygląda. I jeszcze jeden start. Kolejny. Co my tu mamy? Nie no, 3,8. Motor active. Wiatr się uspokaja. Spokojny starcik. Pół gazu. Małe broty. O. Cicho, wiatru nie ma. To słońce z tyłu powoduje, że nie za dobrze go widać momentami. A z tej strony jeszcze gorzej. Niedobrze. Ale nie będziemy już dzisiaj z nadmiernych akrobacji ćwiczyć. Podstawowe zostały zrealizowane. Czyli figury obowiązkowe już były. Jak widać, daje radę. Natomiast polatać rekreacyjnie jak najbardziej da się. Bardzo mi się to podoba, że te skrzydła są takie dzielone. Mała prędkość, nie ma tendencji do przepadania na skrzydło, także pod tym względem bardzo ciekawie. Potrafi wolno latać, zobaczcie. Gdybyśmy mu jeszcze zdemontowali te koła, to myślę, że będzie stabilny. Nie jestem pewien, czy za chwilę jeszcze nie przeprowadzimy jednej próby bez kół. Teraz będzie lądowanie zaplanowane. O, dobra, odejście na drugi krąg. Jeszcze jedno podejście. Ciepło się robi. Robaki też to wyczuwają, różne latające, mniej lub bardziej, i zaczynają uprzykrać życie. No patrz, jak do lądowania to akurat wiatr. No, to nie jest dobre lądowanie, ale przynajmniej bez kapotowania. Dobrze. Ale zobaczcie, mówiłem o tym amortyzowaniu. Nie było ono jakieś takie nachalne. No, odbił tam się od tej ziemi, Motor disabled. ale czasami potrafią po takim odbiciu samoloty już w powietrzu wytracić prędkość i kapotować i robić różne rzeczy, a tutaj udało się go wyprowadzić i udało się nim wylądować w całości. I
i bez kapotowania, co fajne. Także, no cóż można powiedzieć, bardzo fajny samolot. I cieszę się, że go wydrukowałem i że go mam. Jeszcze go zobaczymy. No i po starcie, i po lądowaniu, jak widać było udane i start, i lądowanie, samolot cały. No mając na uwadze, że ten wiatr, to trochę będę chciał poczekać i tutaj zrobię w tym czasie omówienie samolotu. Jak wspomniałem, ktoś określił ten samolot jako szybki. Ja już powiem, według mnie to on potrafi również bardzo wolno latać, czy na razie wolno, czy bardzo, to jeszcze zobaczymy przy okazji drugiego lotu. Mam nadzieję, że wtedy będzie trochę mniej wiało. No bo tutaj, zobaczcie, no kurczę, te kwiatuszki, to nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale to wszystko, te roślinki, to się ruszają. I to tak dość żywo się ruszają. Nie ma, także ten wiatr nie pomaga. Ok. Kilka słów o samolocie. Drukowany, nie jest jakaś to też nowa konstrukcja, też jakoś też nie powiem, że jakoś tam stara, natomiast opierająca się o sprawdzone rozwiązania, czyli tutaj ten wannowy kadłub wzmocniony węglem, i w tym wypadku to nawet bym powiedział, że dość mocno, bo tutaj to wzmocnienie jest w tym, tutaj na tej wysokości to mamy 4 pręty, 2 na dole, 2 u góry, a tutaj jeszcze z tyłu mamy jeszcze dodatkowo, także od spodu tam tuż nad skrzydłem to mamy to wszystko wzmocnione. Dlaczego ten samolot budził mój zachwyt? Już mówię, on jest tak zrobiony, że skrzydło mamy bardzo fajnie zrobione dwudzielne. To będzie widać na filmie ze składania. Tutaj wewnętrzna strona ma wklejone takie wkładki zamykające te otwory skrzydła, przez co no, zmniejsza się takie zagrożenie tutaj na uszkodzenie w tym miejscu. To jest pierwsza rzecz. Bardzo mi się to podoba, bo zawsze jest problem z przechowywaniem samolotu z tymi skrzydłami. Gdzie tutaj zmieścić metrowe skrzydło? A półmetrowe skrzydło to już bez problemu się mieści, bo on ma rozpiętość około 1 metra. Także to jest ta pierwsza rzecz, która wzbudziła mój zachwyt, jeżeli chodzi o ten samolot. Druga rzecz, podwozie. Co prawda stałe, tak, widziałbym chętnie podwozie chowane, ale dobra, jest stałe. Tu od razu też podpowiem, jak będziecie go składać, to po wykorzystaniu tutaj tych kształtowników, to można je tak na dobrą sprawę, w zależności w którą stronę ustawicie, to albo te koła zrobić równo w pionie, albo po zamieniu stronami stanie się tak jak tutaj u mnie, czyli będą one wysunięte trochę do przodu. Dlaczego to zrobiłem? A to z bardzo prostej przyczyny. Sprawa jest bardzo prosta. Bo amortyzują lepiej wtedy. I stąd taka sytuacja. O. Ze względu na amortyzację. Lepsza jest amortyzacja, jak one są wysunięte do przodu. Ok. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, no to standardowo. Tutaj mój silnik Emaxowski 1290 kV, śmigło 10x5, regulator ten mój no-name'owy, ale sprawdzony, kurczę, nie wiem, tam nie będę nikomu robił reklamy. Ten regulator kosztuje 25 zł i to chyba nawet licząc przesyłkę. Owszem, zdarzyły mi się wadliwe. W jednym z takich regulatorów odwrotnie był przylutowany tutaj sygnałowy z minuskiem, a w drugim no był uwalony, no ale na tyle co ich kupiłem, to jest to i przy ich cenie to jest to akceptowalne. Serwa czarne, które już też się sprawdzają, także kurczę, no bardzo fajna maszynka, fajnie latająca, to już wstępnie mogę powiedzieć i zaraz to jeszcze potwierdzę, zaraz będzie jeszcze jeden start. No bo przy takim wietrze jak wystartował samolot i wylądował, no to nie można na jego temat powiedzieć nic złego. Ok, nie truję więcej, startuję. Nie będzie próby z podwozia Ski 61 z bardzo prostej przyczyny. Nie zabrałem żadnego wkrętaka krzyżowego i nie mogę odkręcić tego podwozia.
Na następny raz. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście, żeby coś pokazać, na coś zwrócić uwagę, ewentualnie coś podpowiedzieć, śmiało piszcie w komentarzach. Oczywiście, jeżeli macie swoją opinię dotyczącą samolotu, jakiejś tutaj sytuacji, proszę, śmiało piszcie. Polecam. Link do pobrania modelu będzie w opisie filmu Air Combat 3D. Te samoloty mnie nie zawodzą. Dzięki. Cześć.